Witam was serdecznie z nowym update'em, który jest tak wysoki jak poziom wody pod moim domem. I tutaj też warto dodać małą wzmiankę co do streamów i tak dalej, że one generalnie będą się pojawiać na następnych dniach, aczkolwiek problem jest taki, że czasem albo nie mam prądu, albo nie mam po prostu internetu, nie? Bo jakby wiadomo, tu jest wszędzie zalane wszystko i może być z tym ciężko. Dobra, przejdźmy sobie do pierwszej zmiany, czyli Event Song. To jest awaloński Arcane, który wcześniej nakładał efekt Dark Aury, to znaczy obniżał przeciwnikom otrzymywany healing, slowował i tak dalej, i tak dalej. Teraz to usunęli, a za to dodali nową abilitkę, tak naprawdę nowe powiedzmy, że to jest rework. Jeśli hitniesz daną ilość przeciwników, jeszcze nie jest napisane jakie są limity, czyli możliwe, że ten tak naprawdę nie ma limitu, czyli możesz hitnąć ile osób chcesz, przeciwnicy po 2 sekundach zostaną uśpieni na kolejne 3 sekundy. I to generalnie jest game changer, jeśli chodzi o ZVZ, small scale i tak dalej, aczkolwiek pytanie, czy zwykły cleanse, przykładowo z W, nie wiem, naturki, z W Arcana na to zadziała, to znaczy, czy ten efekt zostanie oczyszczony? Prawdopodobnie tak, więc czy to będzie mocne? Myślę, że tak czy siak to będzie mocne, aczkolwiek czy wyprze Arcane'a w postaci Great Arcane'a, to wątpię, aczkolwiek zobaczymy, jakby dajmy szansę, nie? Następna zmiana jest w naszym kochanym Infernal Cycle, czyli kosie infernalnej, a co zmniejszają? No właśnie, i tu jest generalnie spory błąd ze strony SBI, z tego powodu, że zwiększają cooldown z 20 sekund na 25. Tylko zastanówmy się, no bo wiadomo, kosa aktualnie jest bardzo mocna, jeśli chodzi o small scale i o ZVZ, no bardziej to ZVZ, nie? Jakby kompy pod zajazd. I pytanie, czy warto jakby zwiększać cooldown o 5 sekund, nerfiąc ją dodatkowo na innych contentach, przykładowo duo, /open world, /avaroady w te 7 osób, zamiast skupić się tak naprawdę na tym głównym celu, czyli osłabienie na ZVZ. Generalnie wydaje mi się, że nie ma sensu dodawać 5 sekund cooldownu w momencie, w którym nerfisz to na każdy content, a nie ten, na którym jest problem, czyli na ZVZ i small scale'u. Tutaj tak naprawdę wystarczy znerfić W, żeby dawało mniej obrażeń, mniej buffów i wtedy jakby wszystkie inne contenty zostawiasz w spokoju, a ZVZ, small scale, czyli content, na którym jest rzeczywisty problem, nerfisz. Czy to jest dosyć oczywiste? Jest, ale czy SBI nie zauważyło tego od 4, czy tam ostatnich 5 patchy, gdy cały czas nerfią Infernal Cycle? Chyba nie zauważyli. I mam nadzieję, że w końcu to poprawią, bo te czy 5 sekund coś zmieni? No na pewno zmieni, ale szkoda, że dotyka to też kontenty, których nie powinno. I następny nerf, największy mem tego patcha, mam wrażenie, to jest nerf na Fire Staffa. Uwaga, na One-Handed Fire Staff Pyroblast Skill, dokładnie. Ale co tutaj tak naprawdę nerfimy? Uwaga, jeśli wykastujesz full channel time, czyli te sekundę oraz 0,02 sekundy oraz 0,2 sekundy, zadajesz mniej o 2 obrażenia. Nie wiem, mieli w głowie, ale tak zrobili. Ale jeśli kastujesz 0,6 sekundy, obrażenia są zmniejszone z 266 na 40. Na 240. Oj Boże, cieszyłbym się jakby na 40. Dobra, tak samo, jeśli w ogóle tego skilla nie kastujesz, czyli 2 razy klikasz jakby instacast 0 sekund ze 190 obrażeń na 140. Ale prawdę mówiąc, ile razy widzieliście Fire'a, który tego skilla kastuje wcale lub 0,6 sekundy? Raczej to jest ten full cast, nie? Więc czy to jest duży nerf? Nie. I czemu 2 obrażenia? Nie wiem. Czemu nie ruszają innych Fire'ów? Nie wiem. Przejdźmy dalej. I przechodzimy do Holasów, czyli pierwszego Q na Holasie, które zostało które... Co? No jak się okazuje, zamiast leczyć 132, leczy 100 oraz cooldown został zmniejszony z 2 sekund na 1,5 sekundy. No dobra, ale dodali do tego jeszcze 5% buffa Healing Received na 4 sekundy, który stakuje się do 3 staków. Czy to jest duży nerf? Szczerze, ciężko mi powiedzieć, czy to mocno zmieni metę, w sensie, ja sobie wyobrażam pewne scenariusze, bo TQ na Holasie gra się, nie wiem, na Duomistach, na Hellgate'ach i jak to w praktyce może wyglądać? No, powiem wam szczerze, że troszkę z jednej strony buff, ale z drugiej strony często jest tak, że healujesz siebie, sojusznika w kółko, nie? Bo jednak presję się rozkłada, więc czy nabijesz tego debuffa na Healing Receive? No kurde, nie do końca. Ale czy masz zmniejszony cooldown? No masz, więc teoretycznie mam wrażenie, że to jest lekki buff, jeśli dobrze to wykorzystasz i będziesz się dobrze pozycjonował, ale dobra, przejdźmy dalej. Mamy również Holy Flasha, czyli Q, które jest AOE, które leczy sojuszników AOE. I co oni tam zmienili? Healing ze 130 sekund, healing ze 130 na 117, co jest dosyć zrozumiałą zmianą. Max targety z 5 na 10, czyli leczysz więcej kosztem tego, że lecisz odrobinkę mniej. Czy spoko? No spoko, w sensie mam wrażenie, że to troszkę wyrówna tą metę, więcej naturek będzie granych, może nawet rampanty będą wyciągane częściej na small scale ZVZ, bo to raczej zmiana pod to. No finalnie okej, nie? Choć troszkę uśmiechnięcie w stronę one-shotów na Avarodach przykładowo. Holy Beam, święta linka, która jest używana tylko i wyłącznie na PvE, została zmieniona z czasu trwania 6 sekund, została, kurwa, no ten fokus
Czas trwania z 6 sekund został zmniejszony do 3 sekund, cooldown z 16 sekund do 10 i teraz uwaga, healing. 30 plus 30, tylko że te plus 30 dodaje się co sekundę. Tak samo, które się zwiększa do 60, plus dodatkowo zmienili troszkę tikowanie tego Holasa. Zmiany macie oczywiście na ekranie, sobie przeczytajcie. Total healing został finalnie zmniejszony. Oczywiście cooldown jest również zmniejszony. Także czy to jest duży nerw? Szczerze mówiąc chyba nie, z tego względu, że jak trzymasz pula, jakby nie patrzeć jak trzymasz pula, dużo mobów cię bije, to jednak ten heal jest bardziej burstowy, to znaczy puszczasz Q-ska, puszczasz linkę później na swojego tanka, po czym przepinasz to Q, E i ten cooldown rzeczywiście masz mniejszy, tym bardziej jak ktoś wejdzie w ciebie z kurtką na cooldowny, nie, to tym bardziej szybciej go leczysz. Więc czy to jest duży nerf? Chyba nie, raczej dalej będzie spoko, chyba że to coś zmieni rzeczywiście na HC-kach, na których się nie znam. Także dobra, przejdźmy dalej. Nature staffy dostają buffy, jeśli chodzi o cooldown, z tego co widzę, tak samo spell effect area radius, czyli jakby range tego skilla, tych kwiatków jest zwiększony o pół metra. Bardzo spoko, jakby podoba mi się to, tak samo cleanse z 5 targetów na 10 to też, no ten fokus, no zrób tą kamerką coś, no. Czekaj, pyk. No, przejdź. Przeszedł, dobra. Co ja czytałem? O, tak samo cleans. Nie, no tą kamerką sobie jaja ze mnie robisz. Tak samo cleans z 5 targetów na 10, czyli to też jest uśmiech w stronę small scale wizji. Czy to będzie bardziej grane? Nie wiem, czy to wyciągnie bryzę. Wydaje mi się, że nie do końca, aczkolwiek zobaczymy, bo cleans też jest ważny. Jakby jak grasz na zajazdy, dostajesz dużo stunów i tak dalej, to ten cleans rzeczywiście może ci diffować, nie? I przechodzimy do quarterstaffów, a dokładniej Q, które jak wiadomo najpierw walisz pierwszego hita, potem drugiego i później trzeciego. I widzę, że oni rzeczywiście troszkę zmniejszają damage, aczkolwiek dodają kolejne AOE do tego Q, czyli tak mam wrażenie, że troszkę uśmiech w stronę duo. Dodają też threat generation, czyli troszkę jeśli chodzi o tankowanie, ale to nie ma żadnego prawa bytu, nieważne. Ale zabijające obrażenia. I tak naprawdę, czy to jest zmiana, która cokolwiek zmieni? No chyba nie. Co mnie bardzo dziwi, bo to jest zmiana, która nie celuje w nic. Chyba że się mylę, no to dajcie znać w komentarzach. Ale mamy też Hurricane, czyli Ironclad Staff. To jest te E, które tak się kręci dookoła i rozpycha i tam zniszczyli cooldown na 3 sekundy. Czy coś to zmienia w grze? Zupełnie nic, także przejdźmy dalej. No i Shapeshifter Staff, a dokładniej Blood Moon. Co zmieniają? Z 7% leczenia, pasywnego lifestealu na 6. Czy to jest duża zmiana? Zupełnie nie. Czy to coś zmieni? Nie. Możemy już przejść dalej. Nie, tak szczerze wam powiem, nie wiem po co 1% passive lifestealu ściągają, skoro nie poczujesz tego w żadnym wypadku, nigdy, nigdzie. Nie wiem szczerze, co oni kombinują, ale no jakby fajnie. Gram dużo Blood Moonem i już wiem, że mi to nic nie zmieni generalnie, także okej, przejdźmy dalej. No i swordy. Mighty Blow na Broadswordzie, czyli jego E. End Position Offset. Boże, szczerze nie wiem, czym jest End Position Offset. To znaczy, że możesz się mniej przyciągnąć, czy bliżej przeciwnika się dociągniesz. Możecie oświecić mnie w komentarzach i innych też, ale jeśli to jest zmiana typu, że jesteś bliżej przeciwnika po dociągnięciu się, spoko, jakby generalnie Broadsword potrzebuje dużo zmian, dużo buffów, przez to jak mocno wypadł z mety, no tą kamerą, dziękuję. No, ale czy to są takie buffy? No nie, no szczerze mówiąc nie. Wydaje mi się, że cały range powinien być zwiększony, ewentualnie troszkę damage. No, mam wrażenie, że SBI nie do końca idzie w tą stronę, w którą by chciało, choć z tym mieczem też trzeba uważać, bo on może... Pewnie pamiętacie metę ze starych koruptów, gdzie ten Broadsword był grany bez przerwy i był broken, nie? Myślę, że SBI nie chce do tego wrócić rzeczywiście, także delikatnie próbuje ruszać tą broń. Myślę, że to jest taki fajny sneak peek do tego, że oni będą działać nad tym, nie? Oraz punkt następny, czyli Night Armor, który gra się na one-shotach oraz grało się na zwizji, bo już zostało wyparte. Ale teraz zwiększyli cooldown z 30 do 40 sekund, czyli debuff co prawda, ale dostał bardzo dobrą abilitkę. Purżuje każdego przeciwnika, którego hitnie. Co jest ciekawe, pamiętajcie, którego hitnie. Czyli jeśli ktoś nie ma Hełmrycka, jeśli ktoś nie ma żadnej Holy Blessa, żadnej takiej przeżywajki, no łap fokus tą kamerą, no. No łap, no, dziękuję. No, to dostanie Purge'a, jeśli nie ma tych buffów, ale na ZVZ prawie każdy ma Hełmrycka, czyli sobie przejdzie, nie dostanie Purge'a, bo nie zostanie odbity, to nie będzie jako hit. Tak samo podczas Holy Blessa to też nie będzie hit, czyli nie zostanie spurge'owany. Czy zmiana fajna? No dziwna na pewno. Czy wrócą Night Armory? Może. Ale dziwi mnie fakt, że to jakby podczas hita działa, a nie cały czas, bo wtedy by perżowały te Hełmrycka, te Holy Blessy i to by miało ręce i nogi, a tak to wydaje mi się, że nie ma, także zobaczymy. Dajmy czas. I teraz shoesy. Co tutaj trzeba mówić tak naprawdę? Starker shoesy, czyli buty, w których masz double blinka.
Cooldown został zwiększony o 5 sekund z 25 do 30. Oczywiście jak użyjesz go tylko raz, to dalej pozostaje 20 sekund. Czy to jest duża zmiana? Jest spora, na pewno spora. Na pewno troszkę uprzykrzy, jeśli chodzi o one-shoty podczas club compy, podczas dywizji. Ale czy club compy należy nerfić? Chyba nie, raczej zajazdy powinno się nerfić, choć czy ja powinienem o tym mówić? No dobra, zostawiam opinię wam, szczerze mówiąc, jeśli o to chodzi. Hellion Shoes z 20 sekund na 15 sekund to budzi potencjał, jeśli chodzi o one-shoty na mistach, na solo mistach, na duo mistach, na koruptach. Tak samo może i na Hellgate'ach. Także czy zmiana fajna, ale czy będzie korzystana? Pewnie tak. Następna zmiana, Night Booty. Cooldown z 25 sekund na 20 to jest uśmiechnięcie stricte pod Hellgate'y, bo na Hellgate'ach kiedyś to było grane, teraz zostało wyparte przez inne buty. Czy cieszy mnie ta zmiana? Tak, bo nienawidzę butów, które są grane w aktualnej mecie. Nie, ale serio, wydaje mi się, że teraz może wrócić meta pod Great Holasa, dociąganie się z butów, używanie to naprawdę może być bieżąco mocne. Także co? Przejdźmy do w sumie najciekawszej zmiany w tym update'cie. A najciekawszą zmianą oczywiście są mounty. Zaczynając od tieru trzeciego Riding Horse'a. Base speed wynosił 65%, aktualnie zostaje zmniejszony do 55%. Czy to dobrze? Bardzo dobrze, ponieważ każdy jeździł na tym T3 Horse'ie, a wyższe tiery były niesamowicie useless, co się zmieni w tym patchu. T4 Horse, base speed z 65 na 60, czyli zabieramy tylko 5%. Przejdźmy dalej. T5 Riding Horse tieru 5 dostaje buffa. Gallop Speed ze 110 na 115, czyli tutaj już widzimy rzeczywiście tendencję skokową, że wyższe tiery już coś będą znaczyły. Dobrze, przechodzimy do T7 Riding Horse'a. Z base speedu zwiększamy z 65 na 75 oraz ze 120% galopu do 125% galopu, co już jest naprawdę przyjemną zmianą i te konie rzeczywiście mogą być wyciągane, ale poczekaj, zobacz na T8 Riding Horse'a. Base speed z 65% na 80, tak samo Gallop Speed ze 125 na 135. Kurwa, tym na ganki możesz zacząć jeździć. Nie, serio, jakby troszkę się zaskoczyłem, ponieważ to jest duża zmiana. To jest naprawdę duża zmiana i to naprawdę bardzo pozytywna. No ale dobra, mamy też inne konie, tak jak Spectral Bone Horse, który base speed z 65 jest zwiększony do 80 i gallop speed ze 128 do 137. Tak samo jak time until gallop, czyli czas do galopu z 4 sekund na 3. I czy to nie będzie mocne? To będzie bardzo mocne, no ale ten horse jednak jest drogi, nie? Więc coś za coś, ale no powiem wam, zaskoczyło mnie to dosyć mocno. I oczywiście tutaj te 5 Armored Horse mamy jakby, no nie taką samą sytuację, bo już wam mówię, Gallop Speed ze 110 do 115. No i oczywiście te 5 Armored Horses dostały również buffa ze 110 Gallop Speeda do 115, tak samo te 6. Base Speed ze 65% do 70, tak samo Gallop ze 115 do 120. W przypadku T7 mamy już większą zmianę, ponieważ to jest z 65 Base Speeda do 75, tak samo z Gallop Speedem ze 120 do 125. Ale ciekawiej robi się na tierze T8. Tutaj mamy zmianę z 65 base speeda do 80 oraz gallop speed ze 128 do 137. To jest już wartością dosyć zawrotną. Ale te konie wiadomo troszkę kosztują, nie? Myślę, że mogą zacząć być w końcu znowu grane, czy to na jakieś nawet przewozy. Może być. I przechodzimy do Morgana Nightmare, w której base speed zostaje zwiększony z 65 do 80, tak samo gallop speed ze 128 do 137. Tym już definitywnie możesz jechać na ganki, aczkolwiek ten koń, no powiedzmy sobie szczerze, on jest naprawdę drogi. I to tak naprawdę odkopywanie mounta, który był mega useless, żeby zacząć być troszkę useful, nie? Czy ludzie zaczną tym grać? Szczerze myślę, że tak. Szczerze myślę, że to troszkę przywróci te horsy, które aktualnie są nieużywane przez nikogo do gry. Już mówię o wszystkich Armored Horsach wyższego tieru, o koniach zwykłych wyższego tieru, tak jak tych artefaktowych. Ale na sam koniec creme de la creme, czyli Gallant Horse, czego i tej zmiany zupełnie nie rozumiem, bo Gallant już był mocny, a teraz jest broken. Base speed z 65% na 75%, czyli dodajemy plus 10% base speeda Gallantowi, co jest generalnie zmianą bardzo dużą, ponieważ Gallanta już było ciężko złapać, a teraz on będzie skrajnie ciężki do złapania. Więc myślę, że przewozy będą się niesamowicie z tego powodu cieszyć. Także co? Myślę, że temat został zakończony. I taka na koniec informacja właśnie, bo tutaj te powodzie, tutaj to wszystko, tutaj mnie też podlewa generalnie, ale możliwe, że nawet dzisiaj około tam 16 czy 16:10 sobie odpalimy streama. W następne dni prawdopodobnie też, oczywiście jeśli będę miał w ogóle prąd oraz możliwości do tego, bo może zostać odcięty w każdej chwili tak naprawdę. I co, no czy mam coś więcej do powiedzenia? No chyba nie. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia. Cześć, cześć.